Więc to jest tak jakby przetrenowywać swoje istnienie na spoglądanie w taki sposób, w jaki nikt nas nigdy nie uczył. Bo od takiego małego dzieciaka byliśmy wszyscy warunkowani i tak to życie tutaj wygląda, do dorastania, stawania się, zdobywania. I kiedy usłyszeliśmy to ze wszystkich stron, i nawet jak mieliśmy najcudowniejszych rodziców i najcudowniejsze warunki, to i tak widzieliśmy, że wszyscy, cały świat mówi w przyszłości, jutro, pod takim warunkiem, tego nie rób. Szczęście, radość, spokój? Nie, nie, to za mało. Jeszcze, jeszcze więcej. Jutro. I to nie jest dziwne, że myśmy wszyscy w to uwierzyli i wszyscy za tym pobiegliśmy. Natomiast wcześniej czy później, zobaczcie, popatrzcie na salę, każdy z nas jest tutaj w różnym wieku. Wcześniej czy później zorientowaliśmy się: Jezus Maria, to jest jakieś szalone w ogóle. To jest jakieś szaleństwo. Wcześniej czy później orientujemy się w tym, mówimy: Boże, jak stąd wyjść teraz? Jak sobie z tym poradzić? Nie wiem już jak. I trafiamy na przykład na to spotkanie, na takie spotkanie. Już zdobyliśmy ileś tych rzeczy, które sobie wymyśliliśmy, które nam się pojawiły. Zdobyliśmy, czy one przyniosły nam to trwałe szczęście i takie poczucie: no okej, to już więcej nie muszę, jest w miarę nieźle. Nie, za chwilę przyszedł następny pomysł. Czego można się jeszcze pozbyć, co powinno być jeszcze inaczej, albo dokąd można jeszcze dojść. I dochodzimy do różnych miejsc, zdobywamy najróżniejsze rzeczy, czy pozbywamy się różnych rzeczy w cudzysłowie. Pytanie, na ile trwa ten stan satysfakcji? Zazwyczaj małą chwilę. Dlaczego? Bo my uwarunkowaliśmy się w taki sposób, że nasze szczęście ma wyznaczać jakiś konkret, jakaś zdobycz materialna najczęściej. I nie mówię tutaj o finansach, mówię tutaj o materialnej zdobyczy, na przykład w postaci zmiany mojego ciała, albo w postaci zmiany moich myśli, albo w postaci na przykład wyjazdu tu czy tam. To też jest materialny cel. No i na chwilę nam to być może starcza. Po jakimś czasie okazuje się, że wpadamy na następny pomysł, albo to jest za mało, po prostu zmienia się. Więc w taki sposób polegamy na rzeczach fizycznych, które mają wpisane w siebie w to, że muszą się zmieniać, bo ten świat fizyczny jest w nieustającej zmianie cały czas. I nie ma możliwości zatrzymać z jakiegoś stanu skupienia na dłużej. Po prostu nie ma możliwości. Tu wszystko płynie i wszystko zmienia się cały czas, więc nie ma możliwości zatrzymać ruchu wszechświata. A my żyjemy tak, jakbyśmy mogli to zrobić, jakby tak było trzeba. Więc upatrujemy sobie cel taki, który jest niemożliwy do osiągnięcia. Więc najpierw możemy zacząć od tego, że zobaczymy, że ten cel jest niemożliwy do osiągnięcia na stałe. On będzie trwał jakiś czas, później, wcześniej czy później się skończy. Dzisiaj twoje ciało jest, za rok go nie będzie. Okej, może nie za rok, może za ileś tam lat. Nie chcę nikogo straszyć. Dzisiaj jest, jutro nie będzie. I co to w nas wywołuje? Jutro nie będzie. Jutro nie będzie tego ciała. Albo jutro te wszystkie klocki nie będą identycznie. O Boże, jakie to straszne. Ale tak jest. Przecież wiemy, że tak będzie. Przecież tak wiemy, że wszystkie te ciała umrą. Wiemy to, czy nie? Czy mamy nadzieję, że jednak nie, że my jednak nie? Albo że do tej pory znajdzie się lek na nieśmiertelność ciała.
Mamy nadzieję na to. Chcecie tego? I biegnąc cały czas za tymi najróżniejszymi zaproszeniami, pomijamy, pomijamy coś, co nam daje szczęście, ulgę, lekkość podczas tej podróży. Mamy kontakt z czymś, czy mamy u podstawy coś, co nam może dawać lekkość podczas całej tej podróży. Coś, co jest wspólne nam wszystkim. Coś, co jest w każdym z nas. Coś, co nie jest żadnym osiągnięciem, jest czymś, co jest wbudowane w każdego człowieka i we wszystko w tym wszechświecie. Mamy kontakt z czymś, co nie jest związane z czasem, nie jest związane z upływem czasu. Nie jest zależne od okoliczności zewnętrznych. Nie jest zależne od tego, co się dzieje z Twoją psychiką, co się dzieje z Twoim ciałem, gdzie jesteś i co się dzieje na świecie. Mamy w sobie coś takiego. Mamy w sobie coś, co jest wolne, nieśmiertelne, poza czasem i przestrzenią. I ja wiem, że kiedy słyszy się te słowa po raz pierwszy, to pewnie myślicie sobie, co za nawiedzona dziewczyna. No masakra w ogóle. Nawiedzona kompletnie. Co za głupota ona gada w ogóle. Poza czasem i przestrzenią. Cóż to jest za koncept? Taki uduchowiony jeszcze może. W ogóle nie jest uduchowiony. I w ogóle to nie jest koncept. W jaki sposób możecie poczuć coś, co nie ma czasu? Poproszę o zegarek. Moją podpowiedź. Tak. Ten zegarek mogę? No to telefon może być albo... A możesz mi włączyć sekundnik? Nie, nie mogę. Dobra. No, no dobra, to niech będzie tak. Ktoś się zna na tym inny? Dobra. Kto już to zna, to niech nie podpowiada, okej? Proszę nie podpowiadać, kto już to zna. Okej, no tutaj jakby ten czas bardzo wolno biegnie, więc gdy jest sekundnik, to no to wiecie, jak to wygląda, tak? Ten czas trochę biegnie szybciej. A tutaj biegnie wolno. Wydaje się, że się nie zmienia, ale tutaj powinny się te sekundy zmieniać. Co widzicie? Co widać? No, poczekajcie, no dobra, no, zaczekamy tutaj na tę siódemkę, zaczekamy. Ale dobra, co widać tutaj? 12:06, dokładnie. 12:06 jest teraz. Mhm. Teraz już jest 12:07. Co jeszcze widzicie tutaj? Cyfry. Mhm. Mhm. No właśnie, na początku zazwyczaj widzimy cyfry, wiemy, która jest godzina. Być może tutaj się coś zmienia, tak? Więc to jest ta przestrzeń zmian.
To jest ten czas zmian, czyli w tej chwili nasze myśli w głowie, to co się tutaj wydarza, nasz każdy wdech i wydech, to jest tutaj wszystko. Ruch planet, wiatr, wszystko, co się wydarza, jest tutaj w tej przestrzeni. Jest w tych cyfrach zawarte, w tej zmianie, więc to jest zmiana. Czyli nasze doświadczenie, to ludzkie doświadczenie takie fizyczne, cielesne, jest tutaj zapisane. W sensie tu się zmienia, tak? Poruszam się, więc to się tutaj też porusza. Ale czy w tej chwili to jest wszystko, co jest w naszym realnym doświadczeniu? Czy to jest naprawdę wszystko, do czego my mamy dostęp? Czy te wskazówki tutaj i te cyfry to jest wszystko, do czego mamy dostęp? Czy to, co ty fizycznie czujesz, to jest wszystko, co się tutaj w tej chwili dzieje? Pominęliśmy tło, prawda? Jest jeszcze tło, którego zazwyczaj na początku nikt w ogóle nie zauważa, że coś takiego jest. Jest tło, dzięki któremu te wskazówki w ogóle się wyodrębniły i dzięki któremu one w ogóle się dzieją. Jest tło, które sprawiło, że wszystko tutaj w środku płynie, pojawia się i znika. Mówię o tym dlatego, że to ma bezpośrednie przełożenie na twoje doświadczenie w tej chwili, ponieważ oprócz tego, że doświadczasz i jesteś pochłonięty i zajęty swoimi doświadczeniami, to jest jeszcze coś, co ci to wyodrębnia i umożliwia. Skąd w ogóle możesz mieć w tej chwili myśl? Skąd w ogóle możesz mieć w tej chwili odczucie? Skąd w ogóle możesz mieć odczucie ciała nawet, czy widzenie, czy zmysły, cokolwiek? Skąd możesz to mieć? Czy, czy czy te wskazówki są możliwe do, do wyjawienia się bez tego tła, z którego się wyjawiają? Jak mógłbyś mieć jakiekolwiek odczucie? Czy możesz mieć bez tego? I zobacz, że tutaj jest zmiana i tu jest cały wszechświat. Tu jest wszystko. Tu jest wszystko, co się kiedykolwiek wydarzyło i wydarzy. Tu jest w środku wszystko. Natomiast jak to, co się tutaj dzieje, ma się do tego tła? Czy to tło jest pochłonięte i przerażone tym, co się dzieje w tych wskazówkach? Czy tło jest pochłonięte i przerażone? Czy, czy to tło jest naruszone przez upływ czasu? Więc z jednej strony możesz sobie pomyśleć wtedy, aha, ciekawy koncept, spoko, a jest taki sobie, zobaczmy co dalej. No spoko, może to fajne, może nie, ciekawa koncepcja. No i przegapisz tak naprawdę, o co tutaj chodzi. Ponieważ ty jesteś tym. Na najgłębszym poziomie jesteś tym i masz w tej chwili kontakt z tym. I ja mówię do tego miejsca. Mówię do tego miejsca w nas. Miejsca, które jest wolne. Miejsca, które nawet jak tam delikatnie spoglądaliście, mówiliście przestrzeń, spokój, ulga, przyjemność, wolność. Ekspansja. I znowu możesz powiedzieć, no spoko, niezły koncept, ale co dalej? Nic. Tak naprawdę nic dalej. Poczuj w sobie tę jakość tego tła,
tę jakość nieba, no bo możecie jednocześnie to odnieść do, możecie spojrzeć za okno na niebo i, i zobaczyć, czy ono się martwi i zmaga. Tak samo, czy to tło tutaj przed chwilą się martwiło i się zmaga zawartością. I czy to, o czym ja mówię, czy tło to jest koncept, czy na jakimś poziomie wiesz, że tak jest? Czy na jakimś poziomie wiesz, że nie może tak nie być? Jak to jeszcze inaczej sprawdzić? Czy mam dostęp do świadomości tła? Tło równa się źródło świadomość, to jest to samo. Przypomnij sobie jakiekolwiek doświadczenie z wczesnego dzieciństwa. Jakieś najwcześniejsze doświadczenie, które pamiętasz. Przypomnij sobie cokolwiek, jakieś z wczesnego dzieciństwa. I zobacz to wspomnienie, zobacz, czy możesz jeszcze je zobaczyć dokładniej. Z kim byłeś? Gdzie? Co czułeś? No, przejdź parę lat do przodu i przypomnij sobie jakieś zdarzenie, jakieś doświadczenie z późniejszego okresu. Może nastoletniego, może jeszcze dziecięcego też, ale przypomnij sobie cokolwiek, co przyjdzie teraz do ciebie. Co to były za okoliczności? Co widzisz? Jak się czujesz? Kto z tobą jest? Czy jesteś sam? A teraz przypomnij sobie jeszcze parę lat do przodu. No już jesteś młodym dorosłym. Jakiekolwiek doświadczenia z tego okresu. Co widzisz? I przejdź jeszcze parę lat do przodu. Może teraz przypomnisz sobie jakieś doświadczenie sprzed kilku lat. Jakąkolwiek sytuację. Co czujesz? Gdzie jesteś? Z kim? Czy sam, czy sama? Teraz przywołaj sobie jakieś doświadczenie z wczoraj. Cokolwiek. Gdzie jesteś? Przywołaj sobie cokolwiek z dzisiejszego poranka. A teraz poczuj to, co jest teraz.
czego doświadczasz teraz. I zobacz, wejrzyj w to, co było z tobą przez ten cały czas, przez te wszystkie doświadczenia. W tych wszystkich momentach, absolutnie wszystkich momentach. Co jest teraz też. Co było, co było jeszcze zanim się narodziłeś? Zanim narodziła się ta indywidualna percepcja i to indywidualne ciało. Co było? Co było w trakcie życia tego indywidualnego ciała i tej indywidualnej percepcji? Co jest pod spodem tego? W tych wszystkich zmianach, w tych wszystkich poruszeniach, co jest? Co jest, kiedy to ciało odejdzie? Co jest, kiedy to ciało zmieni się w proch i zniknie, rozsypie się? Co jest? I czy ja mówię w tej chwili o koncepcie? Czy ja mówię o czymś teoretycznym? Czy mówię w jakiś sposób o czymś, do czego masz dostęp? Ale w związku z tym, że to nie jest obiekt, w związku z tym, że to nie jest coś konkretnego, co można złapać, to umysłowi wydaje się może, że tego nie ma, albo że nie rozumie, o co tu chodzi. To jest bardzo proste. Wciąż jesteśmy przerażeni zmianą, ale bo wciąż mamy ochotę gdzieś dojść, zapominając spojrzeć, gdzie my już jesteśmy i czym my jesteśmy już w tej chwili w istocie, co mamy u swojej podstawy, co jest u podstawy życiorysu tego ciała. I dlaczego tam nie sięgam? Dlaczego to ignoruję? Dlaczego to porzucam i biegnę cały czas za następnym doświadczeniem? Dlaczego nie daję sobie tego odpoczynku, nie daję sobie wytchnienia w tym czymś, co mi naprawdę daje wytchnienie, w tym, czym jestem w istocie? Bo czy naprawdę jesteśmy tylko ciałem? Jeśli tak, no to niestety moje ciało 40 parę lat temu wyglądało zupełnie inaczej. Nie ma tutaj ani jednej komórki już sprzed tamtego okresu. Co 7 lat wymienia się każda w naszym ciele. Tak samo z myślami. Czy nasza osobowość jest od urodzenia identyczna? Czy jest rzeźbiona doświadczeniami, pożywieniem, które spożywamy i wpływami z środowiska wszystkiego? Więc ja nas zapraszam do tego, żebyśmy nie patrzyli tylko na to, co widać i jak, ale skąd. Bo nie zaznasz wolności, nie zaznasz ukojenia, uspokojenia wtedy, kiedy uspokoisz na chwilę swoje ciało
ale będziesz wierzyć, że naprawdę jesteś tylko ciałem, nie uspokoisz się wtedy, bo będziesz wiedzieć, że umrzesz i będziesz się tej śmierci bać. Będziesz bać się zmiany. Zobacz, jak jest, kiedy rozpoznajesz siebie i zadasz sobie pytanie: okej, to kim ja w takim razie jestem? Czym jestem? I zadasz sobie to pytanie nie, żeby znaleźć mentalną odpowiedź, bo takich odpowiedzi może powstać miliardy, ale zadasz sobie to pytanie pozaintelektualnie i zobaczysz odpowiedź poprzez wgląd. Wgląd, który jest teraz. I zrozumiałe jest to, że nasz umysł też reaguje w tej chwili i słyszy ten przekaz, i słyszy też moje słowa, i myśli sobie: no, może tak, może nie, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Na tej powierzchni pojawiają się wtedy, w tej chwili na pewno w każdym z Was różne ekspresje, różne automatyczne reakcje umysłu. Ale ja nie mówię do umysłu. Nie mówię w tej chwili do umysłu. Zobaczcie, że to będzie po prostu fala na powierzchni. Ja mówię do źródła w tej chwili. Ja mówię do świadomości. Zobacz, że u podstawy masz świadomość. Wolną. Nie twoją. Wszechświadomość. Całości. I to nie jest świadomość, która lęka się, by być świadomą, albo musi być czegoś świadoma. Nie, to jest po prostu pusta przestrzeń, która ma w sobie taką jakość, że jest świadoma. Więc rozpoznaj, co jest czym. I zobacz jeszcze, czy rozpoznawanie świadomości tego stanu naturalnego, który mamy pod spodem, w sprawia, że twoje ciało na przykład jest nieważne, albo że twoje szczęście czy twoja kariera jest nieważna, albo że masz już nic nie robić więcej w życiu, albo masz nie dążyć do żadnych rzeczy. Czy rozpoznanie świadomości sprawia, że takie masz podejście do życia, albo że takie powinieneś mieć podejście do życia? Czy to jedno z drugim ma się do siebie tak? Czy to znowu jest kolejna interpretacja naszego umysłu? Interpretacja, znowu nazwa, a nie rzeczywistość. Więc wolność tej świadomości polega na tym, że jest absolutna wolność do przejawiania się. Natomiast po drodze, jak ten świat się przejawia, to zobacz, czy się nie zagalopowałeś w przejawieniu, w wrażeniach, w doświadczeniach. Zobacz, czy się nie zagalopowałeś i czy życie nie zaczęło cię boleć w związku z tym. I przypomnij sobie, a przypomnienie jest bardzo proste. Podążaj za szczęściem, ale nie szczęściem, które jest uwarunkowane, szczęściem, które jest nieuwarunkowane. Tak jak to przed chwilą sprawdzaliśmy. Tu jest świat mentalny, tu jestem ja jako osoba, tu jestem ja jako ciało, tu jestem ja, która muszę sobie poradzić w tym świecie, tu jestem ja, która muszę przetrwać, która muszę przeżyć, muszę poradzić sobie w życiu. To jest to, która muszę unieść ten cały świat. Ale czy to jest wszystko w nas? I co się dzieje, kiedy wpuszczasz w siebie, w swoje doświadczenie, swoją determinacją jakąś w cudzysłowie i uwagą, wpuszczasz w siebie
też to odprężanie się do stanu naturalnego, jak to się ma potem do twojego życiorysu? Jak to się ma potem do życia tego ciała? Czy to sprawia, że jest mu lżej, czy to sprawia, że jest mu trudniej? Ja ze swojego doświadczenia muszę powiedzieć, że tego typu wgląd sprawia tylko i wyłącznie, że jest lżej i łatwiej, a nie ciężej. Natomiast trudność niestety najczęściej polega na tym, że my często nawet wiedząc to nie chcemy tego robić. Po prostu.